Wesołych świąt! Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Lamborghini Revuelto. I klasycznie, jak to w Lamborghini, nazwa pochodzi od hiszpańskiego byka i to nie byle jakiego. Otóż byk Revuelto walczył w okolicach roku 1880 i był znany z tego, że często potrafił uciekać z areny i rozrabiać również poza nią. Stąd też właśnie dostał przydomek Revuelto, co można przetłumaczyć jako buntownik, zbuntowany z natury, a także jako mieszaniec. I to by się zgadzało, jak zobaczymy, co auto ma pod maską. Z ciekawostek, to translator również tłumaczy Revuelto jako jajecznica, co pewnie też by się zgadzało. W końcu wizualnie Revuelto gniecie jaja. Zresztą osiągami też, ale zacznijmy od wyglądu. Od wyglądu, który podobnie jak i nazwa, jest klasyczny dla Lamborghini. No popatrzcie na to cudo. Od razu widać, że jest to Lamborghini i to nawet w takim nudnym, czarnym lakierze o nazwie Nero Helen. Jest nisko, jest ostro, jest nowocześnie, jest Lamborghini. No i jak Lamborghini, to oczywiście musi być to. Ach, otwierane do góry drzwi, ależ to robi robotę. I od razu dodam, problem z tymi drzwiami. Otóż, żeby je otworzyć, jest przycisk dotykowy i po jego naciśnięciu, czy tam dotknięciu, trzeba odczekać sekundę, czasem dwie, aż się szyby delikatnie opuszczą, bo w przeciwnym razie zahaczają o górną uszczelkę. Niestety, ja wielokrotnie tak zahaczyłem, bo to jak dla mnie powinno się błyskawicznie opuszczać. Dobrze, że szyba nie pękła. No ale wróćmy do wyglądu, który w tym czarnym lakierze prezentuje się jak Batmobil, zwłaszcza z tyłu. Z tyłu mamy ogromny wydech zamontowany bardzo wysoko i naprawdę przypomina mi to auto z Batmana. Są dwie potężne końcówki, które to w sobie skrywają dwie nieco mniejsze rury. Czyli auto ma 4 rury ukryte w dwóch takich tubach. No i oczywiście silnik jest z tyłu, który nie jest niczym zasłonięty. Zgadza się, pada na niego deszcz czy tam śnieg, w zależności jak odważny jest właściciel i czy jeździ w takich warunkach. A pod maską, czy tam pod tą super lekką karbonową klapką, do której blokada jest za fotelem, jest wolno ssące V12, które na tabliczce znamionowej ma kolejność odpalania cylindrów. Ach, V12! Ale pozwolicie, że do silnika jeszcze wrócę, bo pogadajmy jeszcze o wyglądzie. Revuelto to następca Aventadora, więc nie może zabraknąć porównania do niego. Teraz na ekranie macie porównanie wizualne Revuelto i Aventadora i Revuelto faktycznie wygląda świetnie, dopóki nie postawimy obok niego Aventadora. Awek, pomimo 13 lat na karku, no moim zdaniem prezentuje się nienagannie, znakomicie, a Revuelto przy nim wygląda nieco jak taka zabawka. I to taka, która chce się upodobnić do Aventadora. Niesamowite, jak dobrze zestarzał się Aventador. Ciekaw jestem, czy będzie tak samo z Revuelto. Śmiem wątpić, ale jak mawiał Zenek, czas pokaże. A ja teraz pokażę Wam, jak dużo jest tu karbonu. Przykładowo, ten patyk od tej pokrywy silnika wchodzi oczywiście w karbon. I jak się przejdziemy w koło auta, to zauważymy, że niemal każdy dodatkowy element jest z karbonu. A raczej może być, bo to wszystko to opcje w pakietach. I te pakiety kosztują niemal 40 tysięcy. 40 tysięcy euro, czyli ponad 160 tysięcy złotych. Tak, za same karbony. Zresztą za lakier płacimy 7000 euro, za koła z Central Lockiem o rozmiarze 21 z przodu i 22 z tyłu 3300 euro, a za czerwone zaciski hamulcowe kolejne 1450 euro. Czyli koła i lakier to kolejne 12 tysięcy euro, czyli niemal 50 tysięcy złotych. No ale trzeba przyznać, że i koła, i karbony pasują do tego auta i jeszcze lepiej to wszystko wygląda. A, i opony z przodu mają szerokość 265, natomiast z tyłu 355. Niezłe walce. W serii mamy koła 20 oraz 21 cali. To, co również świetnie wygląda w Revuelto, to nowa sygnatura świetna, która jest w kształcie przewróconej literki Y. Dodatkowo nad komorą silnika jest wielkie światło stopu. Pięknie to wygląda. Chociaż te przednie światła, są nieco dyskusyjne. Nieco gorzej również wyglądają te chłodnice po bokach, które nie są niczym osłonięte i jak widzicie, już są lekko pokiereszowane od kamyków. Coś czuję, że to może być często naprawiane. No dobra, to pora na najważniejsze. Bagażnik. Ten naprawdę ciężko otworzyć, bo trzeba się schylić super nisko, no ale kupując taki niski samochód, chyba nikt się nie spodziewał, że będzie wygodnie się wsiadało czy otwierało bagażnik. No i klapa jest oczywiście karbonowa. Kufer ma 100 litrów pojemności, co jest zwyczajną pojemnością w takich hipersamochodach.
Zmieści się jedna kabinówka i jakieś tam drobiazgi. Tutaj też dolejemy płyn do spryskiwaczy. Dobra, to wskakujemy do środka, gdzie witają nas piękne czerwone skóry. Piękne czerwone skóry i dość ciasne wnętrze. Revuelto ma 4 m 95 cm długości, 2 m i 3 cm szerokości i to bez lusterek oraz 1 m i 12 cm wysokości. Rozstaw osi to 2 m 78 cm, czyli auto jest długie, bardzo szerokie i super niskie. I ta wysokość jest problemem, ponieważ ja głową dotykam dachu i to nie dlatego, że miałem czapkę Mikołaja. Po prostu ja i moje 186 cm no ledwo się tu mieszczą, trzeba mocniej pochylić fotel. Po stronie pasażera miałem wrażenie, że jest jeszcze gorzej, bo siedzimy chyba delikatnie wyżej. Moim zdaniem fotel w tym samochodzie powinien mieć nieco niższe mocowanie, wtedy raz, żeby byłoby więcej miejsca na głowę, 2, żeby się jeszcze bardziej sportowo siedziało, a 3, byłaby lepsza widoczność, bo tutaj podjeżdżając pod światła trzeba stać naprawdę daleko od nich, bo inaczej nic nie widać. A i samo wsiadanie jest nieco wygodniejsze niż do Aventadora, bo jest węższy próg, gdzie mam wrażenie, że teraz są po prostu szersze drzwi. Wsiada się faktycznie nieco łatwiej. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą. A, i to co w tle słychać, to nie są werble. Tak ten silnik pracuje na postoju, ale do dźwięku jeszcze wrócimy. Zerknijmy na deskę rozdzielczą, która jest już dość nowoczesna. Zgodnie z panującą modą mamy 2 ekrany i na szczęście brak dotykowych przycisków. No ale ekrany są i co gorsza, ten na tunelu środkowym, czyli ten główny, działa fatalnie. Poważnie, opóźnienie jest ogromne do tego stopnia, że czasem nie wiedziałem, czy się jeszcze nie wczytało, czy tam po prostu już nic nie ma. No to jest mega słabe. Tak samo słaba jest obsługa klimatyzacji, która odbywa się tylko na tym ekranie. Dramat. Drugi ekran to zegary cyfrowe, które na szczęście nie dość, że wyglądają, to i działają dużo lepiej. Kilka motywów, ale każde pasują do tego auta i mają szybkie odświeżenie, to mi się podoba. A nie, przepraszam, jest jeszcze trzeci ekran, który jest opcją i który moim zdaniem jest kompletnie zbędny. Jest to ten ekran po stronie pasażera za dodatkowe 3000 euro i poważnie, uważam to za zbędny bajer. Dobra, to sprawdźmy spasowanie i materiały, bo to u Włochów no często jest takie różne. No i tu jestem w szoku, bo zarówno spasowanie, jak i materiały są na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie, nic nie skrzypi, materiały są świetne w dotyku, no i nie ma piano black. Jest też sporo karbonu, ale tu ponownie, to jest opcja za 12 000 euro, czyli około 50 000 złotych. W zasadzie jedyne co znalazłem w kabinie, do czego się można przyczepić, to te boczki lekko się ruszają, ale na szczęście nie skrzypią. A, i ten egzemplarz miał źle przycięte, czy tam źle założoną uszczelkę i szumiała ona po stronie pasażera. Podobno serwis ma to poprawić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Revuelto ma też genialne przyciski od otwierania szyb, ten starter oraz przyciski, którym m.in. otwieramy wlew paliwa. Na kierownicy Revuelto też ma mnóstwo przycisków i pokręteł. To wszystko jest do obsługi trybów jazdy, spoilera czy tam podnoszenia przodu. Zgadza się, Revuelto, podobnie jak jego poprzednicy, ma funkcję podnoszonego przodu, która o dziwo chyba nie jest opcją. To jest w standardzie. W opcji jest na przykład adaptacyjny tempomat. A, i z ciekawostek, to auto nie ma Apple CarPlaya ani Android Auto, a jest to rok produkcji 2023. Nowsze Revuelto już miały taką opcję, ale to jest jedna z pierwszych sztuk w Polsce i pierwsze do produkcji i tego po prostu nie ma. Nie ma też na przykład lepszego audio, bo takiej opcji wtedy jeszcze nie było, a to standardowe gra po prostu słabo. Na szczęście, w tym samochodzie głośnik jest za plecami i jest to ten piękny silnik. A, i poznajecie te przyciski? Bo być może macie takie w swojej Skodzie albo Volkswagenie. A, i zagadka. Wiecie, do czego są te strzałki na kierownicy? Zgadza się. To są kierunkowskazy i obsługuje się to po prostu źle.
Dobra, to jeszcze schowki i zaglądamy pod maskę. Zgadza się. Specjalnie otwieram przód, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest tutaj gniazdo do ładowania hybrydy. Tak jest. Revuelto to hybryda i to PHEV, czyli plug-in hybrid. Stąd też nazwa oznaczająca buntownika, czy mieszańca. To jest pierwsze Lambo, które ma taki układ i tym samym jest najszybszym i najmocniejszym Lambo w historii. Łączna moc układu to 1015 koni. Tak, 1015. Składa się na to silnik spalinowy, czyli 6,5 litra, wolno ssące V12, które generuje niesamowite 825 koni oraz aż 3 silniki elektryczne. 2 na przedniej osi i jeden gdzieś w okolicach skrzyni biegów, pełniący rolę generatora. Silniki na osi mają 300 koni, a generator 150. Jak wiecie, te moce się nie sumują liniowo, stąd też łączna moc układu to 1015 koni oraz 725 Nm. Co ciekawe, napęd jest na 4 koła, ale tam nie ma połączenia między osiami, czyli na tył idzie spalinówka z elektrykiem, a naprzód elektryk. I to niestety czuć, bo auto mocno zrywa trakcję. Dobra, ale posłuchajmy wreszcie tego V12, który budzi się nagle, ponieważ auto domyślnie odpala się w elektryku i trzeba wymusić jego wybudzenie. Może tego aż tak na nagraniach nie słychać, ale Revuelto brzmi naprawdę złowieszczo i jak na dzisiejsze czasy to głośno i potężnie. Zwłaszcza w kabinie dźwięk jest cudowny. Oczywiście poprzednik, czyli Aventador, brzmiał i głośniej, i lepiej, ale takie mamy czasy. Są już tunerzy, którzy wydobywają potencjał z tego brzmienia. Swoją drogą, Aventador miał ten sam silnik spalinowy, czyli też to 6,5 litra V12, oczywiście bez hybrydy i był nieco słabszy, bo Revuelto generuje 825 koni, a Avec maksymalnie miał 780 koni w jednej z końcowych odmian. Zresztą, Aventador miał mnóstwo różnych wersji, czego podobno w Revuelto nie będzie. Dobra, ale pora na pomiary Revuelto. Niestety, podczas moich testów było zimno i delikatnie wilgotno, przez co auto ciągle traciło trakcję i ciężko było złamać 3-3,5 sekundy, a katalogowo powinno być 2,5 sekundy. Na szczęście, właściciel tego Lambo nie oszczędza auta i podesłał mi pomiary, które teraz widzicie na ekranie. Dobrze widzicie. 2,6 sekundy do setki, 100-200 w czasie 4,6, a 200-250 w czasie 3,8 sekundy. Petarda. Czyli od 0 do 250 czas to 11,2 sekundy. Do setki pewnie dałoby się szybciej, ale auto wciąż gubiło trakcję. Piekielnie szybko, ale nie najszybciej. To znaczy największy konkurent, czyli Ferrari SF90 Stradale, robi 0,250 w czasie 10,4 sekundy, czyli 0,8 sekundy szybciej. W tej klasie i przy tych prędkościach to jest naprawdę duża różnica.
Ferrari jest na rynku już od 5 lat, czyli pojawiło się 4 lata wcześniej niż Lambo, a mimo to jest szybsze. Jest szybsze i lepiej się prowadzi, ale nie oznacza to, że jest lepszym autem. W Ferrari jest tylko V8 i to z turbo, a w Lambo jest V12. I to V12 definiuje ten samochód. Widać, że to jest taki hołd, czy tam ukłon dla klientów Lamborghini, żeby nadal mieli to fantastyczne V12 i to w tak trudnych dla motoryzacji czasach. W 2024 roku kupić wolnosące V12 to jest naprawdę ewenement. Fakt, jest tu hybryda, która nieco psuje. Psuje na przykład wagę, bo samochód waży 1772 kg i to czuć. Czuć, że auto na zakrętach nie jest tak zwrotne i to pomimo tylnej osi skrętnej. Ba, Aventador ważył niemal 200 kg mniej, a to jest ogromna różnica. Zresztą producent nie podaje chociażby czasu Revuelto z Nürburgringa, a to jak wiemy dla wielu jest dużym wyznacznikiem. A nie znamy go pewnie dlatego, że Revuelto nie jest w stanie pokonać Aventadora SVJ, który ustanowił niesamowite 6 minut i 44 sekundy, co w 2018 roku było rekordem dla produkcyjnych aut. Dziś ten czas został już poprawiony o kolejne 15 sekund przez Mercedesa AMG One, ale nie o nim dziś. Dziś o tym, że Revuelto nie jest szybsze na torze, ale może producent przygotuje jakąś torową wersję, która jednak pokaże, na co stać taki układ hybrydowy. A ten układ ma mikroskopijną baterię, która ma pojemność 3,8 kWh, co według producenta starcza na przejechanie około 15 km. W praktyce jest to niemal 2 razy mniej. I nawet jak jedziemy na elektryku, to mamy napęd na wszystkie koła, czyli tutaj nie można mówić o przednionapędowym Lambo. Zresztą, nawet nie wiem po co producent dał możliwość ładowania z gniazdka, bo ta bateria sama się bardzo szybko ładuje, jak jeździmy w szybkim trybie. Co więcej, to gniazdo do ładowania jest w bagażniku, a to oznacza, że trzeba go ładować z otwartym bagażnikiem, co jest bezsensowne. Hybryda, poza większą mocą, wpłynęła na 2 rzeczy. Jedna zła, bo już nie słychać kręcącego się rozrusznika, który zawsze w V12 brzmi przecudownie. Teraz jest od razu BUM i silnik odpalony. Chociaż taki wybuch jest świetny, jak ruszamy i nagle silnik budzi się do życia i od razu na takich wyższych obrotach. To jest ten strach, ten dreszczyk, który lubię. Druga sprawa, to wpłynęło to nieco na spalanie. Podobno, bo auto i tak pali po 30 litrów w mieście. Za to na trasie byłem w szoku, bo przy stałej prędkości 140 km na godzinę da się zrobić okolice 14 litrów, co jest świetnym wynikiem. Bak paliwa ma 90 litrów, więc da się tym autem jechać w trasę. Nowością w Revuelto jest też dwusprzęgłowa przekładnia, która bije biegi szybko i bardzo płynnie. W Aventadorze był zautomatyzowany manual, czyli taka skrzynia, która była i minusem i plusem. Minusem i plusem, bo skrzynia szarpała, kopała po plecach, była mniej efektywna, ale bardziej efektowna, a to miało swój urok. Revuelto nieco spokorniało i jest dużo szybsze. Jest też dużo bardziej skomplikowane, co mnie nieco irytowało. Żeby ustawić ten samochód, to trzeba kręcić tymi trybami i kręcić. Brakuje po prostu jednego przycisku, pełen atak, tylko że po włosku, i byłoby po kłopocie. Attacco completo. Zresztą, jak popatrzycie na testy czy wyścigi Revuelto z innymi autami, to bardzo często te auta są źle ustawiane, bo jest to po prostu zbyt skomplikowane. To też mi się w Ferrari SF90 podobało, że tam po prostu wsiadamy, zmieniamy tryb i jest pełen ogień. A tutaj trzeba przestawiać tryby, trybiki, co jest zbyt skomplikowane. Ale tylko jeśli chcemy w pełni wykorzystać osiągi tego auta, bo przy zwykłej jeździe, to tak jak mówiłem, Revuelto jest dużo pokorniejsze i przyjemniejsze w prowadzeniu niż Aventador. I jest też oczywiście drogie. Nowe Revuelto w podstawie kosztuje około 435 tysięcy, a testowany egzemplarz to już 534 tysiące. 534 tysiące euro netto, czyli jak doliczymy VAT i akcyzę, to mamy 3 578 tysięcy złotych. Tak, ponad 3,5 miliona to koszt tej sztuki. Teraz na ekranie widzicie dokładne ceny dodatków. Tutaj jest około 100 tysięcy euro w dodatkach, czyli ponad 420 tysięcy złotych. Jak widzicie, jak ta sztuka była kupowana, to kurs euro wynosił 4,58, a obecnie jest około 4,30, więc to też wpływa na cenę. No ale tak czy inaczej jest drogo. Ale Revuelto to i tak najtańszy hipersamochód z V12, jaki możecie sobie obecnie kupić. Wyżej jest tylko Pagani czy Gordon Murray, a one kosztują też 3 miliony, ale euro. Jeśli tak postawimy sprawę, to można wręcz powiedzieć, że Revuelto to okazja. I to wcale nie jest żart, patrząc na to, jak ludzie rzucili się na Revuelto, na którego nie ma już żadnego wolnego slotu na produkcję do końca roku 2026. I szczerze, nie dziwię się, bo to naprawdę wspaniałe auto i doceniam, że producent wciąż zachował V12. Dodam też, że auto wciąż choruje na choroby wieku dziecięcego i pojawiają się właśnie problemy z multimediami czy błędy skrzyni biegów, ale systematycznie jest to wszystko naprawiane przez serwis.
Jako ciekawostkę też dodam, że podobno Revuelto nie ma mieć aż tylu wersji, co było w przypadku Aventadora. Tutaj producent będzie wolał szybciej pokazać nowy, następny model i tym samym jeszcze mocniej napędzi sprzedaż. No ale zobaczymy jak będzie. Cześć! I jeszcze raz, wesołych świąt Bożego Narodzenia!